Witam serdecznie. W tym filmie zobaczycie niekomercyjne i rzadko odwiedzane przez zagranicznych turystów miejsca na zachodnim wybrzeżu Malezji. Tym razem wsiadamy w auto i ruszamy na południe, odwiedzając po drodze mistyczne chińskie świątynie oraz najpopularniejszy malezyjski kurort plażowy, gdzie można przespać się w willi na wodzie z prywatnym basenem niczym na Malediwach, jednak za wielokrotnie mniejszą cenę. Wpadniemy też do Muzeum Armii Malajskiej oraz miasta pełnego murali, znacznie lepszych niż te na wyspie Pinang. A na koniec spróbujemy świeżych smoczych owoców wprost z plantacji. Zapinajcie więc pasy i ruszamy w kolejną niesamowitą podróż. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Malezję można spokojnie zwiedzić komunikacją publiczną, ale szybciej i ciekawiej zapewne będzie, jeżeli wynajmiemy samochód. Proton Saga, czyli rodzima malezyjska firma. Te samochody są dość tanie, bo taki nowy kupimy już za jakieś 50 000, 60 000 złotych. I ta marka bazuje głównie na podzespołach Mitsubishi. I taka ciekawostka, że do firmy Proton należy m.in. marka luksusowych samochodów Lotus. No i właśnie takie autko sobie wynajęliśmy. Cena 60 ringgitów, czyli 50 zł za dobę. Jako że Malezja jest byłą kolonią angielską, obowiązuje tutaj ruch lewostronny. No i zdaję sobie sprawę, że większość osób będzie się bała tego ruchu lewostronnego. Jeżeli chodzi o wynajem samochodu, czy wedle prawa jest tutaj wymagane prawo jazdy, które jest zapisane czcionką łacińską, czyli tak jakby naszą polską, więc nie musimy mieć nawet prawa jazdy międzynarodowego w przypadku kontroli. No, w przypadku wynajmu nikt w ogóle o prawo jazdy mnie nie pytał nawet. Na dobrą sprawę bez prawa jazdy chyba też bym wynajął. I depozyt w gotówce tylko 250 ringgitów, czyli to jest około 200 zł. Nie trzeba żadnych kart kredytowych, ja akurat nie mam, więc... Dystrybutory są tutaj automatyczne. Wkładamy sobie kartę, wpisujemy PIN. Koszt benzyny tutaj 95. To jest zawrotne 2 ringgity za litr. Niecałe 2 zł za litr paliwa. Da się? Da się. Więc jak już wynajmiemy auto, to można pozwiedzać ten kraj naprawdę za grosza. Jeżeli chodzi o paliwo, to cena jest regulowana przez rząd, czyli na każdej stacji benzynowej będzie dokładnie taka sama cena. I to jest super, bo nie tworzą się kolejki, że na jakiej stacji jest 10 groszy taniej, czy nie ma sytuacji, że na autostradzie będziemy płacić złotówkę więcej niż po zjechaniu z autostrady. I czemu takiego rozwiązania nie można wprowadzić w Polsce? Nie byłoby zmów cenowych. Pierwszym przystankiem na trasie jest świątynia taoistyczno-buddystyczna w mieście Seremban. Świątynia zbudowana około 1860 roku nazywana jest też świątynią stonogi. Dzięki wielkiej rzeźbie, która przedstawia to zwierzę. Legenda głosi, że głaz na wzgórzu to zamieniony w kamień człowiek, a jego matka odrodziła się pod postacią stonogi. W tym miejscu nie spotkamy turystów, za to rozciąga się z niego piękny widok na całą okolicę. Łuczyk losuje pałeczkę z numerem i potem sobie wyciągnie wróżbę. Muszą mocno telepać, żeby się wróżba sprawdziła.
Tam palą jakieś kadzidełka. Czy za zapalenie kadzidełka, czy za zapalenie świeczki trzeba złożyć ofiarę. Wstęp na teren świątyni jest za darmo. Warto też przyjechać tutaj wieczorem, bo to wszystko jest pięknie podświetlone. Są tutaj różne rzeźby przedstawiające chińskich bogów, herosów, różne scenki z życia. No i nie ma tłumów. W świątyni trzymane są pokaźne ilości ryb i żółwi. A te żółwie mają tutaj dość słaby wybieg, taki z płytki i jest ich na pewno dużo za dużo. Autostrada prowadząca z Kuala Lumpur do Singapuru jest dość mocno zakorkowana, pomimo że ma 3 pasy. Nie trudno tutaj natknąć się na jakiś korek. Jeżeli chodzi o przepisy drogowe, są tu jakieś ograniczenia, są fotoradary, więc trzeba na to uważać, ale Malajowie jeżdżą dość chaotycznie. Już widziałem kilka jakichś tutaj stłuczek i to nic dziwnego, dlatego że kierunków oni raczej tutaj nie używają przy zmianie pasa. Zajeżdżanie drogi jest nagminne. Czy nie ma też czegoś takiego, że wyprzedzamy wyłącznie z prawej strony, tak jak jest w Europie? Tutaj się wyprzedzają i z lewej, i z prawej, tak jak ja jadę środkowym pasem. Mogę wyprzedzać jak chcę, z której strony chcę. Ale poza tym jest całkiem przyjemnie. Droga jest dobrej jakości, nawet jak zjedziemy z tych głównych dróg. Na drogach lokalnych jest dużo progów zwalniających, na to też trzeba uważać. Nie zawsze są dobrze oznakowane. Im dalej na południe, tym większa szansa na deszcz. Na szczęście tutaj te deszcze nie trwają całego dnia ani tygodnia, jak to może mieć w Polsce. Popada godzinę i po wszystkim. I za godzinę już nie ma śladu, że padało. Zauważcie, że tutaj samochody nie mają pokrętła ogrzewania. Znaczy się jest, ale tylko do zimnego powietrza. Jak mocno ma dmuchać zimne powietrze z klimatyzacji, a nie ma skali czerwonej, żeby sobie podgrzać w samochodzie. W ogóle nie przewidziano takiej opcji. Znany w Malezji resort ekskluzywny. Domki położone na wodzie w kształcie takiej palmy. Coś jak Malediwy, ale niespodzianka. Przyjechaliśmy akurat w południe i domki nie są położone na wodzie, a na pustyni. Jest odpływ. Jak widać, wody w ogóle nie ma. Zrobiła się teraz olbrzymia jałowa pustynia piaszczysta. Wszędzie chodzą sobie jakieś kraby. Tutaj ludzie miejscowi zbierają ryby, kraby, ośmiornice. To, co zostało po odpływie. No nie ma takiego widoku, jak się spodziewałem w tej chwili, ale plaża jest bardzo przyjemna. Przede wszystkim teraz widać, że nie ma tu żadnych kamieni, żadnych korzeni, ani mułu. Jest czyściutki piasek, więc naprawdę to miejsce do poplażowania mogę spokojnie polecić, a jest położone w zasadzie tuż za lotniskiem Kuala Lumpur, więc dość blisko. Na Malediwach za nocleg w takim domku na wodzie trzeba zapłacić co najmniej kilka tysięcy złotych. Tutaj ceny zaczynają się już od 400 zł do 1000, w zależności od tego, jaki standard sobie tam wybierzemy i na ile to ma być osób. Więc tanio, no z tym, że nie ma tutaj rafy, ale popływać można. Fajna plaża też jest. Na środku palmy jest restauracja, więc nie trzeba nawet nocować w tym hotelu, żeby tutaj zwiedzić ten teren. I ceny nie są duże jak polskiej po prostu podrzędnej knajpie, że tak powiem, za jakąś rybę. A tego typu domki tylko drewniane i z rafą akurat pod spodem możemy znaleźć na Borneo. No i kiedy tutaj napłynie woda, to już wtedy wygląda to zupełnie inaczej. Rejon ten słynie też z plantacji Dragon Fruita, czyli smoczego owocu. Jedyny w swoim rodzaju owoc o intensywnie różowym kolorze i całkiem niezłym smaku. Polecam próbować koniecznie. Rośnie on w ten sposób. Takie właśnie krzaki, coś ala kaktusy. Dość śmiesznie. Tutaj mamy już dojrzewające owoce. Jeszcze mu brakuje parę dni. Tutaj są jeszcze zielone i to się tutaj rozciąga na wielu hektarach właśnie przy drodze. I też są one oczywiście sprzedawane od razu prosto świeżo z plantacji. Możemy sobie je kupić tutaj bardzo tanio. Za 10 ringgitów dostaniemy 3 kg świeżych owoców. Można wypić świeżutki sok za 5 ringgitów, czyli 4,50. I zobaczcie, jaki to jest intensywny kolor. To żaden inny owoc nie ma tak intensywnego koloru po zmieleniu jak Dragon Fruit. Taki świeży sok smakuje zupełnie inaczej niż to, co możemy kupić w Kuala Lumpur na food courtach. Jednak tutaj jest różnica faktycznie. Port Dickson.
czyli najbardziej zatłoczony malezyjski kurort. Z racji tego, że ze stolicy Kuala Lumpur jest tutaj niecałe 100 km, jest to ulubione miejsce wypoczynku mieszkańców stolicy. Jako że jest to 8-milionowa aglomeracja, no to mówi to samo za siebie, że będą tu przyjeżdżać tłumy. Udało mi się znaleźć świetny hotel z basenem za 150 zł dla 2 osób ze śniadaniami. No są tu stragany ze wszystkim, no przypomina to też nasze nadmorskie kurorty, ale nie cenami. Zobaczcie, można tutaj zjeść na przykład loda, gałka lodów, 2 ringgity. Cały kubeczek lodowy kosztuje 3,5 zł. Ile kosztowała gałka lodów nad Polskim Morzem w tym roku? Napiszcie, bo też nie wiem. Z racji dużej konkurencji jest bardzo tanio, ale też oni nie przesadzają z tymi cenami. Tu jest wszystko dla ludzi. Nie wiem, nie próbują się chyba tak na siłę nachapać. Sezon trwa tutaj ponad pół roku, nie poza porą deszczową, ale gdyby ceny były takie bardziej ludzkie, czy nie kupilibyście sobie więcej tych lodów? Powiedzcie sami. Ale jeżeli chodzi o ceny, proszę, kupimy sobie koszulkę tutaj za 8 zł, magnesa kupimy za 4,50, spodenki też za 8. No kurde, przecież to na wszystko każdego stać. Nie jest to razy 2, razy 10, jak na nadmorskich plażach w Europie. Cena jest adekwatna, taka sama jak na bazarze w mieście. Wszelka chińszczyzna, zabawki plażowe, koło gumowe 10 ringgitów. Tu też spodenki po 10 ringgitów. Nawet Quicksilver. Magnes możemy sobie kupić za 5 ringgitów, to jest 4,50. Kiedy ostatni raz byłem nad Polskim Morzem, to za magnes krzyczeli 20 zł. W ogóle to uważam, że my mamy w Polsce jedne z najdroższych magnesów na świecie, a w przeliczeniu na zarobki to już chyba na pewno najdroższa. A tak wygląda malajska plaża. Jako że jest teraz odpływ, woda jest taka trochę szara. No i Malezja ma niestety taki minus, że ta woda tuż przy lądzie, tutaj na kontynencie, nie jest niestety zbyt niebieska. Taka troszkę szarawa. Port Dickson stał się kurortem też dlatego, że tu ta woda jest w miarę czysta, jak na Malezję. Ale jest tutaj bardzo fajny piasek żółty. No myślę, że to wystarczy. No na pewno nie jest to gorsze niż wiele plaż Chorwacji, Czarnogóry. Są w większości kamienie jednak, a tu mamy żółciutki piasek, no woda też jest w sumie niebieska. No, oni się kąpią w ubraniach, wiadomo, muzułmanie. Chińczyk w zasadzie też się kąpie w ubraniach, bo się boi słońca. Jak ktoś by chciał skutera wodnego, to za 70 ringgitów. Jest tutaj tego asortymentu naprawdę dużo. Ktoś lubi takie atrakcje plażowe, letnie, to będzie usatysfakcjonowany. No i też są tutaj takie altanki, krzesełka, to można sobie wynająć za niewielkie pieniądze. Nie trzeba taszczyć swoich parawanów, leżaków. No i zobaczcie, czy nie pięknie wygląda plaża bez parawanów. Niecałe 100 km stąd mieszka 8 milionów ludzi i przyjeżdża tutaj sobie na weekendy. Dziś jest właśnie weekend, niedziela. Nie ma problemu, żeby znaleźć wolne miejsca na plaży, rozłożyć sobie koc w pierwszej linii od morza. Nikt tutaj nie biegnie z parawanem o 5 rano, nie wyznacza swojej granicy na plaży. W ogóle nie ma kocy ani ręczników. Oni sobie siedzą właśnie w tych altankach tutaj i tam sobie na krzesełkach w cieniu siedzą. Nie ma takiego plażingu, jaki my znamy z Europy. Nie ma tutaj też żadnych plażokrążców. Nikt nie chodzi z zimnym piwem, kukurydzą, perłami sztucznymi czy jakimiś sukienkami. Po prostu jak komuś coś trzeba, to sobie podchodzi do straganów, a straganów są tu tysiące, więc w każdej chwili można kupić to, co nam jest akurat potrzebne. Hot dog 5 zł, hamburger 5 zł, kawa 5. Jak na nadmorską plażę jest to bardzo tanio. A tutaj ciekawa knajpa ze starych angielskich autobusów. O i tutaj mają starą T2, Mercedesa kaczkę. No i proszę, jak nie wierzycie, to drink z kokosa na plaży 5 zł. I to są ceny w najdroższym kurorcie dla Malajów. Jest to kurort dla Malajów, a nie dla turystów zagranicznych. Polacy i turyści inni biali jeżdżą sobie z reguły na Langkawi, dlatego że jest tam strefa bezcłowa i tani alkohol. Płacimy mniej za alkohol, ale płacimy więcej za hotele i jedzenie. Jeżeli wybierzemy się do takiego miejsca, to alkohol będzie trudno dostępny i drogi, ale za to cała reszta będzie dużo tańsza. Autentyczna malajska plaża, może nie tak ładna jak Langkawi. Można tutaj zobaczyć, jak oni naprawdę plażują. No i za dużo niższą cenę. I jeszcze kolejna rzecz, która mnie tutaj urzekła. Parkingi przy plaży są za darmo w samej wodzie. Jak uda nam się znaleźć miejsce, a miejsc jest bardzo dużo, więc normalnie szok. Ile to się płaci nad Bałtykiem za parking w tym roku? Okolice Port Dickson też były intensywnie
rozbudowywane, powstawały tu kurorty, osiedla ekskluzywnych domków. No i też widać, że tutaj pandemia ich dopadła, budowy stanęły. Też jadąc po drodze było widać mnóstwo opuszczonych osiedli. Tygodnia by zbrakło, żeby wszędzie się zatrzymywać i to oglądać. Naprawdę nie trudno się natknąć. Na każdym kroku są jakieś duże projekty, które stanęły albo już są wykończone i zostały opuszczone. A teraz zapraszam Was do Malezyjskiego Muzeum Sił Zbrojnych. W Port Dickson znajduje się świetne muzeum wojskowe Armii Malezyjskiej. Cena za wstęp też jest bardzo uczciwa, bo wynosi 0 ringgitów. I to mi się właśnie podoba. Muzea pokazujące dziedzictwo i kulturę powinny być za darmo, no bo i tak są dotowane z rządu. Ewentualnie opłata powinna być jakaś symboliczna. Są i stare pociągi. Niestety wejść do środka nie można, ale można zajrzeć. Ale do lokomotywy już możemy wejść. Są odgłosy, tak jakby ten pociąg jechał, naprawdę. Mamy też taki jakby mini drezynę pancerną. Super opcja na przerwę od plażowania. Tym bardziej, że muzea militarne w Malezji nie są za częste, bo nie widziałem w żadnym innym miejscu. Jest tutaj bardzo ciekawa kolekcja broni, w zasadzie z całego świata. W tej gablocie są na przykład konstrukcje wykonane domowym sposobem, tak zwane samoróbki, przez komunistów chińskich. Tutaj ostro działała partia komunistyczna. Chcieli zrobić powstanie, tak jak w Wietnamie, ale się nie udało. Brytyjczycy stłumili. Jest poza tym broń angielska, amerykańska, niemiecka, ekspozycja wozów pancernych, czołgów, radarów, masę sprzętu z całego świata, mnóstwo unikalnych rzeczy, których w Europie nie zobaczymy. Można nawet podejrzeć wnętrza wozów. I co ciekawe, do wielu z tych pojazdów można sobie po prostu wejść i zrobić w nich zdjęcie. Albo po prostu posiedzieć i zobaczyć, jak to jest wszystko zrobione. W środku znajduje się też ekspozycja szczątków wydobytych z morza, różnych okrętów, samolotów z II wojny światowej. To, co zostało zniszczone tutaj przy Półwyspie Malajskim. No toczyły się tu ostre walki z Japończykami, więc jest tych fantów naprawdę sporo. To dla każdego miłośnika militariów i wojskowości miejsce obowiązkowe do odwiedzenia. Malezja jest w ONZ, więc wysyłała swoich żołnierzy na różne misje. Somalia, Kongo, Bośnia. No i tutaj jest cała historia ich misji zagranicznych. Jest to lepsze niż wiele płatnych muzeów, w których byłem. Mural z wojny z Japonią i całości dopełniają tutaj odgłosy walki. A to chyba najlepsza niespodzianka. Tajny tunel komunistów. Komuniści kryli się pod ziemią, drążyli takie tunele. Coś na wzór komunistów wietnamskich. No i tutaj taki tunel został odtworzony. Pamiętam coś takiego właśnie z Wietnamu, koło Saigonu. Też są odtworzone fragmenty. I chyba tu będzie podobnie. Tego tunelu zrobili całkiem ładny kawałek. Już ponad 100 metrów na pewno, a końca nie widać. Jest naprawdę świetny pomysł. Kolejna hala poświęcona jest wojnie z partyzancką komunistyczną. To są 3 olbrzymie budynki dwupiętrowe. Akurat przybyliśmy tu godzinę przed zamknięciem i to jest stanowczo za mało czasu, żeby to wszystko dokładnie obejrzeć. Myślę, że trzeba poświęcić co najmniej 2 godziny, żeby sobie to muzeum zobaczyć. Na ekspozycji mundurów moją uwagę zwrócił mundur kobiety. Zauważcie, że mają one chustę wojskową. Jeżeli nie noszą hełmu, to muszą nosić chustę, nawet w wojsku. Ciekawe. Muzeum jest za darmo, ale można zostawić datek do skrzynki i naprawdę warto, bo jest naprawdę zajebista, lepsze niż większość płatnych, w których byłem. Muzeum zamykają o 5:00. Już o godzinie zamknięcia jest promocja, można sobie kupić soki owocowe i szejki za 1 ringgita. Wszystko, co im zostaje. Kawa, soki, że super, wziąłem 3. Można sobie też posiedzieć na przykład w kokpicie helikoptera transportowego, ale fajnie, można wszystko sobie tutaj ponaciskać, nikt nie goni. Na nocleg wybraliśmy hotel w samym centrum Port Dickson,
Koszt to 160 zł niecałe ze śniadaniami. I jest to takie wielkie 15-piętrowe kondominium. Jest tu oczywiście basen, nie? To jest takim prawie że już standardem w nowym budownictwie malezyjskim. Siłownia, zwykły pokój hotelowy, ale jest krzesło, telewizor, lodówka, czajnik, woda, wszystko to co powinno być. No i patrzcie, jest balkon z widokiem na morze. O, i już widzę mnóstwo opuszczonych hoteli, niedokończonych wielkich projektów. A tutaj na dole jest promenada główna do tego miasta i takie okolice są koło hotelu. Jest tutaj McDonald's, jakiś też inny fast food, różne stragany z jedzeniem, z zabawkami. Ten hotel troszkę jest zapuszczony, pewnie chiński, no ale położony bardzo fajnie. Ma też prywatną plażę, ale już jest ciemno, więc rano ją dopiero sprawdzę. Z hotelu widać z góry, że cały ten kwadrat został wybudowany. Nowy, większość rzeczy nie jest jeszcze oddana do użytku. Też próbowano tu zrobić jakąś strefę sztucznie, ale to przynajmniej w jakimś tam stopniu żyje. Sporo ciekawych knajpek. No i jest tanio, jest tanio. Wszędzie można coś kupić ciekawego w taniej cenie. Jak porównamy sobie taką knajpę w Polsce albo w ogóle w Europie, no to nad morzem płacimy razy 10 za to, że możemy sobie coś zjeść bądź wypić z widokiem na morze, a tutaj to jest naprawdę nieznacznie droższe, może 20% tylko od cen tych, które są dalej. I powiedzcie mi, dlaczego tak musi być? Dlaczego jest taki właśnie wyzysk w Polsce czy w Europie? Tutaj widać, że ludzie robią to dla ludzi. Nie przesadzają z tymi cenami, jest mnóstwo knajp, przez to żadna nie bankrutuje, bo każdego jest stać, żeby sobie codziennie pójść, posiedzieć, zjeść i nie trzeba się zastanawiać, czy kupić piwo w sklepie i je sobie wypić na kamieniu, czy na ławce w parku, czy pójść sobie do knajpy. Akurat alkoholu nie piją za bardzo, ale to samo się tyczy innych napoi. No. Że napój kosztuje nad morzem, czy to jakaś tam kola z puszki, czy sok, kosztuje tyle samo, co daleko od wody, czy tyle samo, co w sklepie. No i tego nie mogę pojąć, że w Europie musi być to razy kilka ta cena. Jakby zrobili taniej, no to każdy by miał klienta, więcej by sprzedał i finalnie więcej by zarobił. Oni jednak nie lubią tych nowych miejsc, one jakoś nie mogą zaskoczyć. Siedzą właśnie w takich starych food courtach. I tutaj możemy bardzo tanio zjeść. To, co widzicie na stole, to jest koszt 20 zł. Ryż z rybą, jeszcze owoce morza, jakieś krewetki, kalmary, do tego buliony, herbata mrożona. To wszystko za 20 zł. Są tu też pyszne desery, pyszne jakieś zakąski. Naprawdę warto takie miejsce odwiedzać. No i co ważne, nie ma tutaj tłumów takich jak w Melace czy Kuala Lumpur na tych deptakach turystycznych. Można w ciszy, spokoju zjeść. W każdym hotelu wisi zakaz wnoszenia durianów i mangostinu. Mangostin to jest właśnie ten taki owoc mały, czarny. Na razie nie śmierdzi, ale zobaczymy jak się rozkroi i sam się przekonam, dlaczego nie można go wnosić do hoteli. Tak samo nie można tego przewozić samolotem. O ile durian wali od razu i to czuć, w zasadzie jest neutralny. W Polsce, jeżeli uda nam się to kupić, to kilo tego owocu kosztuje 120 zł. Nie jest to tania rzecz. Nóż wchodzi jak w masło, a w środku wygląda to tak. Nadal nie ma tu zapachu, nie? No zobaczymy. Takie galareta trochę jak cebula. Nie jest to ani niedobre, ani dobre. Nie wiem, tak śliwka może mi trochę przypomina. Salak, czyli wężowy owoc. Przypomina tutaj ta łupina skórę węża, jest twarde, no bardziej taką szyszkę. No i po obraniu tego owocu wyszły takie 3 ząbki jakby czosnku. Mało nie złamałem zęba. Okazuje się, że w środku jest jeszcze pestka taka, która wygląda jak kamień. Więc trzeba to rozłupać, wyrzucić to. Naprawdę można zęba połamać. I dopiero jemy sobie tą białą skórkę. A smakuje to trochę, bym porównał do pestki, może słonecznika, dyni, coś takiego. W sumie jak jemy świeży słonecznik, to też jest miękki, tylko taki lekkawy, słodkawy posmak. Dobra, aczkolwiek nie chciałoby mi się tego łuskać, bo jest dość czasochłonne. Na pewno warto spróbować. Wstaje kolejny dzień, czas rozejrzeć się trochę za dnia po okolicy. No i hotel ma prywatną plażę, tuż po drugiej stronie drogi. Nie jest ona duża, ale w sumie wystarczająca. Jest troszkę piasku, ładny tutaj widok na morze, są grille, można sobie zrobić barbecue, leżaki i to wszystko tutaj dostępne dla gości hotelowych. Jest bardzo przyjemne miejsce, a tam jest jeszcze pole kempingowe. Poranek
na promenadzie. Jest oczywiście selfie point. Już otworzyli Starbucksa, McDonalda. Chińczyki sobie ćwiczą jakąś poranną jogę, zumbę. I to jest właśnie ich klucz do zdrowia i sukcesu. Codziennie rano, zanim jeszcze słońce wzejdzie wyżej i zrobi się gorąco, oni sobie ćwiczą. I kobiety, i mężczyźni. Tutaj nie ma grubych ludzi wśród Chińczyków. Wszyscy są chudzi. W tym czasie, kiedy Polacy przewracają się z boku na bok, Chińczyk ćwiczy i nie musi chodzić do lekarza. No i zobaczcie, wyjaśniło się, gdzie podziały się pieniądze zagrabione Polakom na emerytury. ZUS otworzył sobie sieć kawiarni w Malezji i jest tego naprawdę dużo. Trzeba tylko bardzo pilnować się, bo tutaj czekają wrony. Już jednego pomidora mi zabrały. Czekają jak sępy, żeby coś zabrać i zjeść. Szybko wszystko znika. Czyszczą talerze, kuchnia nie musi mieć talerzy. A tak wygląda chiński cmentarz. Byłem na wielu i ten jest bardzo dobrze utrzymany. Zwykle one są jakieś zarośnięte, rozpadające się, a tutaj widać, że ktoś o te groby dba. Wysprzątane, odmalowane. Naprawdę rzadki widok jak na chińskie standardy cmentarne. No ale też oczywiście nie ma tutaj żadnych zniczy, ani kwiatów. Nikt czegoś takiego nie stawia. Zamiast zniczy są tylko takie kadzidełka, to kosztuje grosze. Sam cmentarz jest olbrzymi. Są tutaj chyba tysiące grobowców. Świadczy o tym, że osadnictwo chińskie na tych terenach musi trwać też setki, jak nie tysiące lat. Nawet tam właśnie na górze też są te groby i to się rozciąga na wielu hektarach. Zatrzymaliśmy się w miejscu, gdzie są resztki, ruiny starego holenderskiego fortu. Nazywa się to Kota Kuala. Teraz jest akurat odpływ, więc widać tutaj przy molo las namorzynowy. Ale są tutaj różne kraby, ryboskoczki. Też polecam sobie pochodzić po takim właśnie lesie namorzynowym i pooglądać różne zwierzątka, które tu żyją. Do fortu Supai idziemy kilkusetmetrowym molo położonym wśród lasów namorzynowych. Najciekawsze jest to, że nie ma tutaj nikogo, pomimo że jest weekend. Ale to miejsce nie jest komercyjne po prostu. Z fortu nie zostało wiele, ale jeżeli przejeżdżamy akurat wzdłuż wybrzeża, można sobie zrobić taki przystanek, trochę odetchnąć od upału. Wieje tutaj przyjemna morska bryza. Z samego fortu została tylko taka bryła, zarys murów. Fort pochodzi z 1757 roku. Wybudowali go Holendrzy, którzy odbili te tereny z rąk Portugalczyków. Nie dotrwał do czasów obecnych. Kolejne miasteczko na nadmorskim szlaku, tym razem Muar. I to miasto jest też starym portowym miastem chińskim. Tutaj przede wszystkim nie ma żadnej komerchy turystycznej, w odróżnieniu od Melaki czy Penangu. Gdyby stąd jeszcze tylko usunąć te samochody i niektóre szpecące reklamy, mogliby sobie z tego zrobić perełkę turystyczną Malezji. Ale w sumie dzięki temu, że nie jest to perełką turystyczną Malezji, mamy tu ciszę, spokój i zobaczcie, można sobie normalnie pochodzić. Jest tutaj też dużo murali. Ogólnie Malezja słynie ze street artu, mają wielu utalentowanych artystów. Gdzie się tak utarło, że to Penang jest taką stolicą street artu malezyjskiego, ale tego jest naprawdę dużo po całej Malezji, zarówno w części kontynentalnej, jak i na Borneo, więc warto się właśnie czasem zatrzymać w jakimś niekomercyjnym miasteczku, bo też możemy znaleźć ciekawe perełki. Szkoda, że właśnie te samochody tu parkują, skoro chcieli z tego zrobić atrakcję turystyczną. Oprócz wspaniałych murali z postaciami z bajek, są tutaj też różne instalacje dla dzieci z autyzmem dedykowane, aby wpływać na różne odczucia. Są też klasyczne gry i zabawy, tak jak gra w klasy, są odgłosy ptaków, naprawdę bardzo dużo fajnych gadżetów. Z każdymi dziećmi tutaj można przyjść, bo będą miały świetną zabawę. To miasto jest kolorowe. Każda tutaj ulica na Starym Mieście ma inny kolor. Akurat zatrzymałem się na Różowej, kolejna miała kolor żółty, a teraz ta wzdłuż promenady nadrzecznej ma kolor niebieski. I widać, że to miasteczko zostało założone na początku XX wieku. Większość budynków ma tutaj tych starych
właśnie datę, lata z początku XX wieku. Przewagą takich miejsc są ceny i na przykład w tym hotelu z 1884 roku, naprawdę super wykończony w środku, możemy przespać się za 100 zł. I jeżeli chcemy coś nowocześniejszego, to mamy największy hotel w mieście z basenem na dachu i widokiem na całą okolicę, również w cenie 100 zł. Znowu na przykład w Melace czy w Pinangu za te pieniądze będziemy spać w jakiejś chińskiej mordowni, ewentualnie na obrzeżach. Langit terang, bulan tersenyum, hati riang, kaki pun gerak. Bunyi kompang, pukul ke jiwa, rentak lama rasa baru. Asia sebenar, oh kita yang punya, tari langkah jiwa bergema. Disko Melayu, rumah berpesta, hati bersatu, suara cinta. Podróżując wzdłuż zachodniego wybrzeża Malezji, natkniemy się na mnóstwo chińskich świątyń. I w ogóle mam wrażenie, że Chińczycy jak gdyby opanowali ich wybrzeże, bo jak się jedzie, to wszędzie są chińskie napisy, chińskie knajpy, chińskie szkoły. Gdybyśmy się chcieli w sumie w każdej świątyni zatrzymać, to by pewnie tygodnia nie starczyło. Warto sobie wybrać kilka ładniejszych. No i jedną z bardziej okazałych jest Chong Song Gong Temple, gdzieś mniej więcej w połowie drogi między Singapurem a Melaką, jadąc wzdłuż wybrzeża, położono tuż nad samym morzem. I widać, że jest to też takie miejsce pielgrzymkowe Chińczyków, bo cała droga prowadząca tutaj przypomina po prostu nasz polski odpust. No i są tutaj chińskie domki na wodzie, na palach. Teraz jest akurat odpływ. Nie wygląda to zbyt okazale, jest tu po prostu błoto, ale już pod wieczór tu będzie mnóstwo wody i będzie ona pod same domy. Jest tutaj zbiornik ze świętą rybą. Ta ryba ma na pewno ze 2 metry długości, jest grubsza od mojego tułowia. Oni ją tutaj nęcą, są kraty, bo pewnie by odgryzła ręce. Ale trzymają ją w bardzo małym zbiorniku, no ale muszą dobrze karmić, że ona taka urosła wielka. Też w innych zbiornikach są żółwie i naprawdę rozmaite ryby też tutaj. No ale to by jedzenia na rok było z takiej ryby, jakby ją zamrozić. Jest tutaj też ponad 100-metrowe molo i pomimo odpływu woda jest. Pewnie był tutaj kiedyś jakiś ważniejszy port, skoro wybudowano takie molo, aby mogły tutaj zawijać większe statki. Kiedyś na tych terenach osiedlili się Portugalczycy. Wygląda to, jakby się miało zaraz zawalić i nikt tędy nie chodzi. Mam nadzieję, że akurat pode mną się nie zawali. Warto więc czasem zajechać w takie niekomercyjne miejsca. Można sobie tutaj zobaczyć wioskę rybacką, opuszczone jak gdyby molo, piękną świątynię chińską, a nie tylko bazować to, co polecają popularne przewodniki bądź wszyscy blogerzy. Zachęcam wszystkich, aby zjechać czasem z utartego szlaku i spróbować odnaleźć coś ciekawego samemu. Warto zatrzymać się na takich przydrożnych straganach, no jeżeli nawet nie mamy samochodu, to w ogóle wejść w jakąś boczną uliczkę i to są zupełnie inne ceny niż na turystycznych deptakach. Na przykład tutaj za kubek soku mango zapłacimy 4 ringgity, gdzie to samo na deptaku Bukit Bintang czy w Melace na Jonker Walker zapłacimy 12 aż. I tutaj 4 owoce mango kupiliśmy za 7 ringgitów. Jeszcze w gratisie mangostin i jakieś 2 owoce, których nazwy nawet nie znam. A jeżeli szukacie starego, lokalnego malezyjskiego smaku, to polecam taką właśnie orężadę. Longis. Sarsi to jest coś jak A&W, które możemy spotkać w sklepach. Jest też orange, soda, winogronowy i owocowy. No i smakuje to jak nasze stare właśnie orężady, czy ten pomarańczowy smakuje jak stary ptyś, kaskada. Na trasie wzdłuż wybrzeża minęliśmy Melakę, czyli tłumnie odwiedzane przez turystów miasto z kolonialną zabudową. Ale nie martwcie się, bo to właśnie Melaka będzie tematem kolejnego odcinka, w którym zobaczycie to piękne, ale i zarazem bardzo kiczowate miasteczko Malezji. Na koniec nie zapomnij podzielić się wrażeniami po obejrzeniu tego filmu w komentarzu, a jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, pisz śmiało. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!